ważne wybory. Bardzo ważne. Czy zamierzacie pójść głosować? To już tak niedługo. 9 czerwca. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Tych, którzy będą nas w tym Europarlamencie reprezentować. A dlaczego one są takie ważne? I dlaczego o tym mówię ja? Chociaż te tematy, które poruszam, dotyczą przede wszystkim obrony życia, obrony rodziny, obrony wartości. Otóż, proszę Państwa, te wybory są niesłychanie ważne. I to nie może być tak, że stwierdzamy, tam nie będziemy się wysilać, zostawać gdzieś w domu na niedzielę, pojedziemy sobie do lasu, pojedziemy sobie nad morze, pojedziemy sobie w góry, wybierzemy się gdzieś, bo jest piękna pogoda, a co nam tam jakieś wybory? Proszę Państwa, tak nie można, ponieważ od tego, kogo wybierzemy, czyli od naszych wyborów, zależy to, co później przegłosuje Parlament Europejski, jak ta struktura będzie w ogóle wyglądała, a nasi przeciwnicy mobilizują wszystkie siły, aby tam jak najwięcej było osób, które uważają, że aborcja jest prawem kobiety. Że rodzina, to może być również tęczowa, że dzieci chronić nie trzeba, a najlepiej, żeby się nie rodziły. Tam są również tacy, którzy uważają, że najlepsze, żeby było państwo europejskie, a poszczególne kraje, takie jak nasza ojczyzna, żeby po prostu musiały się słuchać, żeby przestały istnieć. Więc od tego, co wybierzemy teraz, zależy bardzo, bardzo wiele. Proszę Państwa, czy obrońcy życia są w Parlamencie Europejskim? Tak, są. I są też organizacje, które działają w porozumieniu z tymi posłami, europosłami, ale oni nam mówią o tym, że jest bardzo duże zagrożenie. Bo proszę Państwa, prezydent Francji, prezydent Macron już od dłuższego czasu mówił, że trzeba przecież wprowadzić prawo do zabijania dzieci w łonach matek jako podstawowe prawo Unii Europejskiej, czyli wpisać je do Karty Praw Podstawowych. Ale jako pierwszy krok wpisali ją te nowe prawo, pseudoprawo, bo nie ma prawa do zabijania, wpisali do konstytucji francuskiej. Jak wiadomo, Francja ma tradycję rewolucji francuskiej, francuska lewica i liberałowie ciągną w tamtą stronę, bynajmniej nas to nie dziwi, to nie pierwszy raz, ale to jest bardzo, bardzo groźne. I teraz co niedawno się stało? Otóż, ponieważ lewicowych europosłów jest w tej chwili znaczna przewaga, w związku z czym przegłosowali zmianę w Karcie Praw Podstawowych i przegłosowali, żeby właśnie wpisać aborcję do tych praw. Co to oznacza? Oznacza to, że to jest jeden z głównych celów. Co prawda decyzja samego Parlamentu Europejskiego nie jest jeszcze w pełni wiążąca prawnie, ale to jest pierwszy bardzo ważny krok. Dlaczego oni to zrobili jeszcze tuż przed wyborami? Właśnie dlatego, że się trochę boją, że nie będą mieli większości w tym nowym układzie, ponieważ prawica, tradycjonaliści, ci, którzy bronią swoich narodów, swoich krajów, są coraz mocniejsi i w wielu krajach widać, że tak gładko im nie pójdzie. W związku z czym woleli przegłosować to już, żeby mieć się do czego odwołać i żeby móc dalej to ciągnąć. Zresztą takich decyzji odnośnie uchodźców, odnośnie suwerenności, odnośnie zmian traktatów, odnośnie tego, żeby nie było jednomyślności, mamy znacznie więcej i może nas to wszystkich bardzo, bardzo niepokoić. Ale proszę Państwa, życie jest skarbem, który otrzymaliśmy. Nasze dzieci mają prawo do życia i od tego zależą nasze przyszłe pokolenia. Jeśli nie będziemy chronić naszych dzieci, jeśli nie będziemy chronić dzieci w łonach matek, jeśli dzieci nie będą się rodziły, jeżeli wmówi się kobietom, że zabicie dziecka jest najwyższym osiągnięciem i jej prawem, i jeżeli to zrobi
Unia Europejska, która stanie się państwem narzucającym swoje prawa również nam, to już nie będzie taka konfrontacja, jaka jest obecnie, prawda, z tą koalicją, która przejęła władzę, taką dziwną koalicją i która próbuje nam wcisnąć aborcję na życzenie, na żądanie. Nie, to po prostu będzie dyrektywa, która przyjdzie z zewnątrz i której będziemy musieli grzecznie się podporządkować. W związku z czym, proszę Państwa, jeśli nie pójdziecie na wybory, jeżeli nie będziecie głosować na takich przedstawicieli, którzy będą bronić życia i którzy będą bronić rodziny, którzy będą bronić naszej ojczyzny, to po prostu za to staje się przed Panem Bogiem. I trzeba o tym pamiętać. To jest nasz obowiązek. Na kogo mamy głosować? I ja Wam tego nie powiem. Każdy z nas, no może w innym województwie, w innym regionie, tych posłów nie wybieramy aż tak wielu, w związku z czym jest łatwiej się rozeznać niż przy wyborach lokalnych. Ale proszę Państwa, wybierajmy takich ludzi, co do których wiemy, że będą bronić życia, rodziny, naszych wartości, że będą chronić Polski, że będą po prostu uczciwymi ludźmi również tam, w Parlamencie Europejskim, że będą nas reprezentować. Jest wielu takich europosłów, którzy się sprawdzili i o których wiemy, że możemy na nich liczyć. Pojawiają się też nowe nazwiska. Ja nie będę Państwu mówić, na jaką partię głosować, bo sami to wiecie. Natomiast apeluję, że po pierwsze pójść, a po drugie, żeby głosować na takiego człowieka, co do którego mamy zaufanie, czyli żeby wybierać na nazwisko, żeby przyjrzeć się temu człowiekowi, przyjrzeć się, co on deklaruje, jaki on jest. No i oczywiście wybierać i głosować na takich ludzi, którzy mają szansę wejść. Bo na każdej liście jest tych nazwisk bardzo dużo i raczej szansa na to, że z tych ostatnich miejsc na liście ktoś się przepchnie naprzód, jest znikoma. W związku z czym musimy w taki sposób zagłosować, żeby zwiększyć siłę oddziaływania naszych środowisk, żeby wzmocnić tych ludzi, którzy będą chronić nas, nasze dzieci, nasze wnuki, którzy po prostu będą z nami i do których możemy mieć zaufanie, bo wiemy, że oni tacy są, że oni tacy będą, że oni nie ustąpią i że będą walczyć w naszej sprawie. Będą walczyć o naszą przyszłość. Także, proszę Państwa, problem jest dosyć duży, ale myślę, że stać nas na to, żeby pójść na te wybory. Przecież można jeszcze wziąć taką kartę, żeby móc głosować tam, gdzie będziecie. Akurat gdzieś na wyjeździe, gdzieś w górach czy nad morzem. Wszędzie można głosować. Tylko trzeba o tym pomyśleć trochę wcześniej. Trzeba tam pójść, trzeba ten głos oddać i trzeba dobrze się zastanowić, na kogo głosujemy. Także, proszę Państwa, ta osoba musi być sprawdzona, musi mieć szansę, żeby weszła, bo niektóre partie, które próbują zaistnieć, ja nie chcę ich podsumowywać, próbują, ale szanse na to, żeby uzyskać wystarczającą liczbę głosów dla swoich kandydatów, praktycznie nie mają. W związku z czym my potrzebujemy takich europosłów, którzy tam faktycznie będą, którzy zrobią to, czego oczekujemy i którzy po prostu będą z nami współpracowali, będą przerabiali eurokołchos, jak to się dzisiaj często mówi, na naszą modłę, czyli będą proponowali podstawowe chrześcijańskie wartości. Będą się do nich odwoływali, będą chronili życie, będą chronili rodzinę i nie będą ulegali presjom również finansowym, które są niejednokrotnie bardzo duże, a korupcja również tam na zachodzie jest olbrzymia i jak się człowiek przyjrzy, to czasami robi się naprawdę nieprzyjemnie. Ja pamiętam jeszcze wiele lat temu, kiedy jeździliśmy z misją do krajów byłego Związku Radzieckiego i staraliśmy się im pokazywać wymiar obrony życia. W tej chwili tej współpracy nie mamy, bo sytuacja światowa jest taka trudna, ale oni nam mówili, po co wy się pchacie na ten zachód? Przecież
oni was zjedzą. Nie chcieliście rosyjskiego Sojuza, będziecie mieli europejski. I ciągle mi się to przypomina. I tak jak zawsze w naszej historii było, my jesteśmy dokładnie po środku. Między jednymi a drugimi. Którzy się kłócą, którzy chcą nas po prostu zeżreć. Ale jeżeli nie będziemy mieli dzieci, jeżeli wpuścimy tysiące, setki tysięcy, a może i miliony imigrantów z południa, to nasze dzieci nie będą miały szans. My nie będziemy mieli szansy. Ta Polska będzie zupełnie inna. A w Polsce rodzi się za mało dzieci. Zdecydowanie za mało dzieci. Mamy w tej chwili 1,2 i coś tam, czyli nie mamy reprodukcji prostej. I to już co najmniej od kilkunastu lat. Bo żeby była reprodukcja prosta, te rodziny, które dzieci mieć mogą, muszą ich mieć co najmniej trójkę. Proszę Państwa, co najmniej trójkę. A dzisiaj wzorzec zrobił się taki negatywny. Po co nam dzieci? One są kłopotliwe, one są kosztowne. My sobie poradzimy bez nich, będzie nam wygodniej. Jak będzie w przyszłości? W przyszłości te nasze dzieci nie zapewnią nam bytu. Te dzieci, których nie ma, albo te dzieci, które zostały unicestwione. W związku z czym, jeśli chcemy trwać, jeśli chcemy, żeby nasza ojczyzna była silna, również gospodarczo, to musimy mieć dzieci i musimy chronić właśnie tych praw, aby ktoś nie przyszedł i nie powiedział, że powinniśmy się ich pozbyć, powinniśmy ich nie mieć, powinniśmy na wszelkie sposoby powiedzieć, że zabijanie dzieci to jest prawo kobiet. Proszę Państwa, nie dajmy sobie wmawiać takich rzeczy. To jest po prostu potworne i to jest nadużycie. Ale niestety propaganda posługuje się kłamstwem, a dzisiaj te kłamstwa stają się coraz bardziej totalne. W związku z czym jeszcze raz proszę wszystkich, idziemy głosować. Idziemy głosować na ludzi, którym możemy zawierzyć, że będą bronić naszej ojczyzny, naszych dzieci i naszej przyszłości. A wszystkich zapraszam również na naszą stronę internetową www.hli.org.pl, gdzie znajdziecie Państwo dużo ciekawych informacji na bieżąco na temat właśnie ochrony rodziny, ochrony życia i z Polski, i z całego świata. Do zobaczenia!